Cześć, ja jestem Rawczys. W tym odcinku zajmiemy się treningiem w Tibi. Zanim staniemy się potężnymi wojownikami, musimy wytrenować nasze umiejętności. Bez nich nie staniemy na piedestale z tarczą w ręku. Dziś omówimy 3 metody treningu. Klasyczna, czyli trening wymagający poświęcenia najwięcej czasu dla naszej postaci. Jest to najstarsza metoda. Druga offline. Zostawiamy postać na offline treningu, cieszymy się realnym życiem, a nasza postać powoli trenuje. Niestety. Tej opcji użyjemy tylko z płatnym kontem. Ostatnią metodą jest trening na manekinach, sposób bardzo kosztowny. Wydajemy Tibie coiny lub 1000 golda na jeden trening. Ta opcja została dodana do gry całkiem niedawno. Trenować w grze możemy umiejętności takie jak władanie magią, pięśćmi, obuchami, mieczami, toporami, bronią dystansową, tarczą oraz umiejętność łowienia ryb. Wszystko zależy, jaką profesją chcemy grać, bo przykładowo paladyn i mag niekoniecznie muszą władać dobrze mieczem, a rycerz niekoniecznie może dobrze używać broni dystansowej. Oczywiście, wszystko będzie dodatkowym atutem dla naszej postaci, choć to jest już podejście RPG. W tej grze niekoniecznie każdy na to patrzy. Profesje magiczne w tej kwestii chyba mają najłatwiej. Palą manę, robią runy, stoją w mieście, nic nie muszą specjalnego robić, a skill im powoli rośnie. Resztę umiejętności mogą śmiało olać, czyli najprostszym i zarazem jedynym sposobem treningu maga i druida jest palenie many. Stoimy w postronnym miejscu, w mieście, zwiedzamy mapę lub jeśli jesteśmy lojalnymi graczami, to trenujemy i palimy manę w depo. Pokażę wam jak, bo w końcu jesteście nowymi graczami. Przykładowo. Jemy sobie kawałeczek mięsa, mana nam się powoli zaczyna odnawiać i spamujemy jakikolwiek czar. O kurde. I spamujemy jakikolwiek czar. Tak długo, aż mana nam nie zjedzie do zera. Tylko czym wyższy poziom naszego doświadczenia, tym posiadamy więcej czarów, many. Możemy jednym klikiem spalić całą manę i w ten oto sposób odejść na kilka minut od komputera i ponownie to wykonać. Prosta sprawa, naprawdę bardzo prosta sprawa, niestety czasochłonna. Nie tylko możemy jeść mięso, również możemy wspomagać się miksturami many. W ten oto sposób mana szybciej się ładuje, a my szybciej awansujemy z poziomem magicznym. Schody zaczynają się u paladyna, który specjalizuje się w walką na dystans. Na sam początek do naszego treningu będziemy potrzebować tylko i wyłącznie włócznie. A z czasem, kiedy tymi włóczniami będziemy zabijać bardzo szybko nasze potwory, warto przejść na gobliny. Z goblinów wypadają małe kamienie, którymi też możemy trenować. Oczywiście, podczas treningu na trollach warto odkładać sobie włócznie. Włócznie to odkładamy sobie do depo, żebyśmy mieli później na zdobywanie doświadczenia, na hunty, żeby po prostu było taniej, żebyśmy w dalszym okresie gry nie mieli problemu z kasą. Podstawami efektywnego treningu są chmurki, żółte i czerwone promienie. Co to znaczy? Chmurki to, że cios został zblokowany przez tarczę, żółty promień to, że cios został zblokowany przez zbroję, a czerwony to, że my zraniliśmy lub potwór zranił nas. Nasza postać w ciągu minuty jest w stanie zaatakować potwora 30 razy. Do tego nasza tarcza jest w stanie zblokować maksymalnie 2 potwory, dlatego zawsze staramy się robić tak, by 2 potwory maksymalnie nas atakowały. Do tego, by nasze skille rosły, musimy zaatakować blood hitem, czyli czerwonym promieniem potwora raz na minutę. Pokażę wam, o co chodzi. Ściągnijmy sobie broń, bo jak możecie zauważyć, mamy tutaj bardzo wysoki poziom naszej umiejętności. Atakujemy potwora, widzicie, chmurka, 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 żółte, żółte i tak dalej. Jeśli w ciągu minuty nie zranimy naszego potwora chociaż raz, to skill zacznie się blokować, przestaniemy awansować, przykładowo teraz w fist fightingu. Zakładamy sobie mieczyk, dosłownie na sekundkę. Oj, nie zranimy go? Dosłownie nami na sekundkę zranimy tylko i wyłącznie trolla. Chciałbym wam pokazać. O, zraniliśmy trolla, ściągamy i możemy zauważyć, że skill fista nam powoli rośnie. I tak możemy nie ranić naszego potwora przez najbliższą minutę. I tak w kółko. Jeśli przykładowo chcemy awansować tylko i wyłącznie w sword fightingu, no to oczywiste jest to, że cały czas musimy mieć założony miecz na naszej ręce, żebyśmy mogli tym skillem awansować. Takie same zasady efektywnego treningu są u rycerza. Jak już wspominałem, jeśli chcemy awansować w władaniu mieczem, mamy przy sobie teraz sztylet
Jak zaczynamy zadawać coraz to większe obrażenia, zmieniamy na słabszą broń, czyli przykładowo knife'a. Jeśli chcemy toporami, to bierzemy sobie sierpa lub obuchami bierzemy małą maczugę. Oczywiście jeśli chcemy trenić fist fighting, to ściągamy broń. Niestety jeśli chcemy władać pięśćmi, to nie mamy żadnej broni. Nie znam żadnego kozaka, który by bardzo długo wytrzymał tylko i wyłącznie władając pięśćmi, choć kiedyś na Tibiopedii widziałem temacik pana, który miał chyba 99 poziom, bijąc tylko i wyłącznie z fist fightingu. Jest to mało optymalna i w sumie mało ekonomiczna gra, grając z fista, bo naprawdę zanim wbijemy przykładowo 100 poziom, to na pewno nie pójdziemy na tak mocne potwory, na które byśmy mogli pójść z 100-poziomowym rycerzem, który bije mieczem. Ale na pewno satysfakcja gry będzie gwarantowana. Oczywiście czym wyższy poziom umiejętności posiadamy, to zmieniamy nasze potwory, zaczynamy od troli, później przechodzimy na orki, dwarfy, minotaury, a na końcu przechodzimy na slime. Trenując paladynem lub rycerzem nie zapominamy o treningu magii. Jest to bardzo ważna umiejętność dla każdej profesji. Na sam koniec chciałbym dodać mały akapit do treningu blokowania tarczą. Jeśli będzie nas bił tylko jeden potwór, to nasz skill shieldingu będzie rósł niestety raz wolniej, dlatego zawsze staramy się, by te dwa potwory nas atakowały. Umiejętność łowienia ryb. Tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Trening offline. Bardzo przyjemna metoda treningu, niestety bez płatnego konta nie możemy z niej korzystać. Trenować możemy maksymalnie 12 godzin. Następnie regeneracja trwa drugie tyle. Spójrzcie na ten pasek, offline trening. Mamy przed sobą 5 godzin offline treningu. Po tych 5 godzinach następuje automatyczna regeneracja. Przez najbliższe 12 godzin będzie regenerowany ten trening. Później możemy znowu i tak w kółko. Spójrzcie, mam tutaj skille 93 clap oraz 86 shielding. Myślicie, że ja pracując, bardzo często po 14 godzin, trenując, mając dom, narzeczoną, mam czas by tyle trenować? Wątpię. Wszystko to jest zasługą płatnego konta i offline treningu. Tę metodę naprawdę polecam i wydaje mi się, że nie jest aż taka droga, no bo 38 zł na miesiąc paca, plus do tego jeszcze czasem można sobie pograć. No ja akurat mam bardzo mało czasu, średnio może 2 godziny tygodniowo nagranie w samą Tibię. Ale według mnie opłaca się. Przynajmniej do tego poziomu, żeby sobie wbić przykładowo skille 100 na 100. A później można sobie śmiało nawet na bezpłatnym koncie grać. Naprawdę. Bardzo przyjemnie. Niestety offline trening nie jest tak efektywny jak online trening. Dlatego przy biciu poziomu magicznego, obuchem, swordem lub toporem wykorzystujemy tylko 50% swojego potencjału normalnego treningu. A bijąc distance fighting oraz shielding 25%. Mimo to jest to całkiem niezły rezultat. Ludzie naprawdę fajne skille wbijają. Jakby było 100 na 100, no to sądzę, że na pewno byśmy nie znaleźli osoby, która by trenowała w jakimkolwiek miejscu. No chyba, że jakaś złotóweczka. Do tego trenujemy używając takich statuł, które możecie teraz zauważyć na ekranie. Plus do tego, jeśli posiadacie domek, możecie trenować w łóżku. No i teraz kolejna mumia. Pamiętam, ile lamentu i płaczu było, kiedy Chipsoft wprowadził ten element do gry. Tyle ludzi przyrzekało, nie będę tego kupował, nie będę tego używał i tak dalej. Mając teraz weekend podwójnego expa i skilli, przy mumiach jest tyle osób, że nie jestem w stanie tego zliczyć. Co za tym idzie? Albo ludzie mają bardzo dużo złota, bo jedną taką broń można kupić bodajże za 270k lub za 20 Tibia coinów. 20 Tibia coinów, w sumie nawet nie wiem ile teraz to jest. Spójrzcie, jak wyglądają te bronie. Ja akurat tych broni nie mam. Bo szczerze, nie są mi potrzebne. Nigdy ich nie używałem, no bo po co? Szkoda pieniędzy. Jak dla mnie to jest po prostu strata pieniędzy. Wow, nawet podrożały. 25 Tibia coinów. Tak one wyglądają. Są one naprawdę bardzo często kupowane, z tego co widać właśnie na weekendach podwójnego doświadczenia, bo wtedy wszystko idzie razy 2. Ja mam akurat 2 takie mieczyki. Są to nagrody z dziennej kapliczki. No i trening wygląda tak, że stoimy sobie w pezecie. W pezecie, czyli w miejscu, gdzie nikt nas nie może zaatakować, żaden potwór, żaden gracz. Siedzimy sobie bezpiecznie. Broń taka z shopu ma 500 ładunków. Co 2 sekundy to daje nam 1000 sekund.
No to czyli naprawdę można sobie odejść od komputera, zacząć sprzątać kuchnię czy tam pokój, a postać nam treni. Z tego co dobrze wyczytałem i czy dobrze pamiętam, jeden wand to jest 500 największych mikstur many. To dla takiego 8 maga to prawdopodobnie będzie 40 któryś poziom magiczny od zera. To jest naprawdę niezły rezultat. Szczerze nie interesowałem się ile sworda bym wbił na jednej takiej broni, ale na pewno byłby to dość fajny rezultat, jakbyśmy go użyli na samym początku naszej rozgrywki, kiedy na przykład serwer startuje i jest wyścig szczurów. Wtedy by to było naprawdę całkiem niezłe. Szczerze, no nawet nie ma czego się tutaj zbytnio rozgadywać. Można to kupić za Tibia coiny. Za golda w grze też można, czyli osoby, które są dorobione, mają wysokie poziomowe postacie, to na pewno fajna opcja, żeby podgonić trochę. Ja no jestem starym graczem, ale szczerze standardowego, klasycznego skillowania, trenowania na pewno już nie będę używał, bo po prostu nie mam na to czasu, ani chęci. Ja jestem zwolennikiem treningu offline, całkiem przyjemnie można sobie potrenować, a przy tym się naprawdę nie męcząc. No i to kochani chyba tyle. Chyba na ten odcinek wystarczy. Mam nadzieję, że pomogłem co po niektórym osobom, a przede wszystkim moim widzom, którzy dopiero teraz założyli sobie konto. Bo widząc po statystykach i po nikach, no to kilkunastu moich widzów zaczęło swoją rozgrywkę w grze Tibia. Pamiętajcie, nie zniechęcajcie się, jeśli na downporcie padniecie, bo to naprawdę to jest żadna strata, nic tam nie straciliście. Płacz i lament może być, kiedy padniecie sobie na setnym poziomie i przykładowo jeden poziom bijecie kilka godzin, no to wtedy to jest strata, a tam na downporcie wszystko ładnie sobie ogarniecie. Jeśli macie jakiś problem, śmiało piszcie w komentarzu, ja postaram się to w jakimś odcinku przykładowo wyjaśnić. Ten odcinek zawdzięczam Oskarowi, który właśnie zaczął mnie wypytywać i tak pomyślałem sobie, że czemu by nie nagrać takiego odcinka? Niekoniecznie inna osoba nagrywająca musiałaby to wytłumaczyć w taki sposób jak ja, choć nie mówię, że ja tłumaczę idealnie. No nie, nikt nie jest idealny. No i chyba tyle, jeśli macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach lub na fanpage'u do mnie, także trzymajcie się, cześć, hej!